Witajcie! Dzień dobry. Zbliża się lato, a wy nie możecie rozstać się ze swoim ukochanym goticzkiem? Mam dla was rozwiązanie, które zaspokoi wasze potrzeby. Ale tak naprawdę to nie. Jakiś rok temu wpadłem na dwie aplikacje od AltDes. Wtedy zrecenzowałem Tamagotic, o którym więcej dowiecie się klikając zakładkę na górze lub link w opisie tego filmu. Już wtedy zacząłem bawić się aplikacją o stary, ale przez wiele miesięcy nie mogłem się zebrać, by co nieco o niej opowiedzieć. Dziś w końcu nadszedł ten czas i w tym filmiku przedstawię wam, czym jest ta mała apka. Najprościej mówiąc, są to postacie i obiekty 3D przeniesione do naszego świata za pomocą AR. Dziękuję, dobranoc. Już wszystko tłumaczę. Ta aplikacja działa tylko na Androidzie. Niestety użytkownicy iPhone'a nie mają możliwości zainstalowania tej aplikacji, ale uwierzcie mi, całkiem szybko się to nudzi, więc i wy dacie sobie radę bez tego. Po włączeniu i obejrzeniu logo oraz regulaminu twórców, na ekranie pokazuje się prosty zestaw przycisków i obraz z przedniej kamery telefonu. Idąc od dołu, ukryj UI, czyli ukryj cały interfejs. Ukrywa cały interfejs, by nagrać wideo, ale jedynie za pomocą funkcji rejestrator ekranu. Obok niego przycisk wstaw postać. Ten służy do zaakceptowania położenia obiektów w przestrzeni. Powyżej dwa przyciski do rotacji obiektami. W przypadku roślin warto tego używać, żeby móc urozmaicić ten świat w swoim smartfonie. Dzięki obkręcaniu obiekty nie wyglądają jak zwykłe kopiuj wklej. Wyżej po prawej stronie ekranu znajdują się kolejno usuń ostatni, który usuwa ostatni ustawiony obiekt, wybierz postać, w której wybieramy postacie i przedmioty, ale do tego zaraz wrócę, i na samej górze reset, który wiadomo co robi, resetuje wszystkie ustawienia. Wracając do wyboru postaci, to mamy tutaj niewielki wachlarz, ale wystarczający, aby pobawić się tym przez parę godzin i w różnych miejscach. Klikając w ten guzik znajdziemy się w menu. Wybierzemy język, czyli nasz polski język Gotika i niemiecki z niewiadomego powodu. Chociaż w moim przypadku i tak działał tylko polski. Mamy 13 postaci do wyboru, w czym z potworów jedynie ścierwojada, a z ludzi Snafa, Watrasa, Wrzoda, Neka, Orka, Gorna i tak dalej. Wszystkie te postacie znajdują się pod ikoną z ich nazwą. Trochę inaczej jest w kwestii przedmiotów, bo ich miniaturki widać na ekranie, a jest ich 20. Chleb, zielony nowicjusz, bryłka rudy czy ryżówka to tylko kilka przykładów. Wszystkie z tych obiektów możemy skalować, zanim ustawimy je w przestrzeni. Tak więc możesz zrobić swoją małą makietę na biurku w pokoju, bądź ustawić olbrzymie postacie. Polecam jednak normalną skalę. Co na pewno jest fajne, to to, że możemy bliżej przyjrzeć się tym obiektom 3D, choć z boku pewnie dziwnie to wygląda. Postacie wykonują określone animacje i nie da się ich niestety zmieniać. Postacie są też udźwiękowione, oczywiście te, które jeszcze żyją. Wszystko to wygląda jakby zaczęte, ale nieskończone. To jasne, że ekipa świetnie rozwinęłaby ten projekt, gdyby tylko przy tym posiedziała. A może powstałby taki łowca potworów w Gotiku? To by było całkiem ciekawe. Jeśli masz Androida, to pobaw się tą aplikacją, ale ściągasz to na własną odpowiedzialność, bo w sklepie tego nie znajdziesz.